W ostatnim 7. odcinku, przedstawiającym raport powiązany z analizą planowanych działań Unii Europejskiej po wojnie na Ukrainie, dokonamy podsumowania i odpowiedzi na pytanie, czy Ukraina ma szansę wejść do UE. Przypominam, że cały materiał oparty jest na analizach i opracowaniach, a ich spis znajduje się w opisie filmu. Ukraina zyskała status kandydata w czerwcu 2023 roku, a formalne negocjacje akcesyjne ruszyły w czerwcu 2024 roku. Tempo jest imponujące, jednak przed Kijowem stoi praca nad przyjęciem i wdrożeniem około 80 000 stron unijnych dyrektyw, dostosowaniem praworządności, systemu administracji i finansów, podczas gdy Unia musi przeprowadzić reformy instytucjonalne, w tym budżetowe, i wzmocnić własną zdolność absorpcyjną, by przyjąć tak liczną i wymagającą akcesanta, wszystko to w realiach trwającego konfliktu z Rosją and rosnących napięć geopolitycznych. W grudniu 2023 roku Europejska Rada przyznała Ukrainie status kandydata, co umożliwiło rozpoczęcie akcesji. Pierwsza konferencja międzyrządowa odbyła się w czerwcu 2024 roku, a od tego czasu przeprowadzono wstępne bilateralne przeglądy w dziesiątkach rozdziałów negocjacyjnych obejmujących m.in. kwestie praworządności, energii i rynku wewnętrznego. Komisja Europejska wskazuje, że Ukraina musi przyspieszyć pracę nad adaptacją prawa do unijnego acquis, zwłaszcza w obszarze standardów technicznych i walki z korupcją. Przyjęcie Ukrainy wymaga od Unii przeprowadzenia reform budżetowych i instytucjonalnych, by sprostać zwiększonym transferom środków strukturalnych i funduszy spójności dla największego kandydata w historii. Debata w Parlamencie Europejskim i Radzie dotyczy m.in. wprowadzenia własnej zdolności budżetowej na cele polityki spójności czy rozszerzenia głosowania większości kwalifikowanej, by uniknąć paraliżu decyzyjnego przy tak różnorodnych interesach państw członkowskich. Ponadto część członków, m.in. Węgry, stoi na stanowisku, że Ukraina powinna najpierw zakończyć konflikt z Rosją lub wypełnić określone kryteria praworządności przed dalszymi etapami akcesji. Projekt zakłada, że pełne członkostwo Ukrainy może przynieść Unii istotne korzyści. Bezpieczeństwo geopolityczne. Ponieważ nastąpi wzmocnienie wschodniej flanki NATO i UE, lepsza koordynacja obronna i stabilność w sąsiedztwie. Wzrost gospodarczy. Dostęp do rynku z ponad 44 milionami konsumentów, potencjał odbudowy infrastruktury i inwestycji w zieloną transformację zwiększy PKB regionu. Energetyka i połączenia transportowe. Integracja sieci przesyłowych, rozbudowa korytarza europejskiego północ-południe i dywersyfikacja źródeł energii. Wartości demokratyczne. Wzmocnienie praworządności i standardów demokratycznych w regionie, co może przeciwdziałać autorytarnym wpływom. Komisja Europejska planuje pierwszy przegląd postępów Ukrainy w negocjacjach w połowie 2025 roku, oceniając w szczególności implementację kluczowych rozdziałów dotyczących sądownictwa i walki z korupcją. Oficjalne zakończenie rozmów może nastąpić przed rokiem 2030, o ile obie strony będą konsekwentnie realizować reformy i mechanizmy absorpcji unijnego budżetu zostaną odpowiednio wzmocnione. W międzyczasie Ukraina korzysta ze stopniowego dostępu do unijnego rynku wewnętrznego i funduszy przedakcesyjnych, co już dziś wspiera odbudowę i reformy. Wnioski. Droga Ukrainy do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej to największe wyzwanie rozszerzenia w historii wspólnoty, niosące ze sobą ryzyka po obu stronach. Projekty i założenia są słuszne, jednakże rzeczywistość często pokazuje, że papier przyjmie wszystko, a życie koryguje marzenia. Wojna trwa i chociaż wiele wskazuje na to, że jej zakończenie jest bliskie, nie chce mi się wierzyć, że jednym z warunków koniecznych do zawarcia pokoju nie będzie odłożenie pomysłu przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej na półkę.